drodzy, dopiero co się wprowadziliśmy, a w zasadzie to się wprowadzamy ciągle, bo tu dookoła ryk, wiertarek, pił i tak dalej, bo jeszcze mamy naszych kolegów stolarzy, którzy ogarniają biuro. Fajnie się pracuje w takich warunkach, tylko nie dłuższą metę, ale jesteśmy w Unicato, budynku, który żeśmy sami zaprojektowali. Mamy na ostatnim piętrze właśnie tą pracownię, w której w tej chwili stoję. Unicato w Katowicach, samo ścisłe centrum. Ja stojąc sobie w biurze i gadając o tym projekcie, luk za okno i popatrzcie, słuchajcie, tutaj mamy architekturę bardzo fajną, ale brudną, czarną, z którą kapitalnie kontrastują te białe okna, bo cała Moderna w Katowicach jest zrobiona właśnie na białych oknach. I to był początkowy krok, pierwszy. Dokładnie przy tym budynku, który tam widzicie, na cokole jest narysowane takie kolorowe graffiti. Mój kolega Michał Lisiński stoi taki wyciągnięty i zbiera próbkę kolorystyczną tego budynku, z którym graniczymy. I z tego budynku obok, to też jest przedwojenna Moderna, wziął się kolor Unicato. Między innymi, dokładnie ta próbka była przyłożona i mamy kolor. To jest pierwsza rzecz. Druga, spójrzcie na lokalizację. Tak się zamyka kwartał, to jest budynek narożnikowy, który musiał być jakimś akcentem przestrzennym. Pojawił się taki pomysł, zaczerpnięty właśnie z tamtego budynku, żeby te balkony zrobić na zasadzie pełnej, zakrytej, żeby te balustrady nie były ażurowe, żeby tam można było składować różne rzeczy. Co uzyskaliśmy, moi drodzy? A to, że te balkony wyglądają, jakby zawiał wiatr z wschodu i porwał je tylko w jedną stronę. I one sobie tak wystają nad tą drogą. Kiedy się zbliżymy do budynku, proponuję, zróbmy to, zobaczycie, że to jest bardzo dynamiczny efekt. Z daleka budynek jest w miarę stonowany, jest w miarę spokojny, uzupełnia tkankę, jest takim spokojnym obiektem, ale im bliżej podchodzimy, już z tej perspektywy wygląda zupełnie inaczej. Budynek jakby wyciąga pazurki i staje się naprawdę dosyć drapieżny. Miałem ciele wielki tu już zawsze. Ten cokół został również zainspirowany tymi budynkami wokół, pełne przyziemia, bo takie tutaj są, te partery są zamknięte. Cokół, który jak gdyby jest odporny na graficiarzy, który biegnie sobie dalej i to nasz cokół staje się ogrodzeniem. Co się znajduje za tym cokołem? Parkingi. Jest to budynek dla ludzi, którzy chcą właśnie, tak jak powiedziałem na początku, mieszkać w mieście, czyli nie chcą korzystać z samochodu, bo dlatego wybierają życie w mieście. To po co im samochód? I to się, słuchajcie, sprawdziło. Popatrzcie, teraz dookoła tych aut jest tu mnóstwo, bo to są samochody ludzi, którzy przyjeżdżają tutaj do pracy. Schodzenie z tymi miejscami pod ziemię byłoby jakimś abstraktem i absolutnym bezsensem. A po drugie, mieszkań na parterze nikt nie chce kupować. Proste materiały, prosta zasada. O tym chcę jeszcze Wam powiedzieć, że te białe plastikowe okna, które tu widzicie, które na początku dla mnie były jakimś mankamentem, teraz moim zdaniem stały się atutem tego projektu. Na nic bym się nie zamienił, nie wziąłbym niczego innego, dlatego że to z nich w ogóle ta idea w ogóle powstała i one są bardzo mocnym elementem. Ten kontrast pomiędzy bielą a czernią, elewacja, ona jest odporna na smog, tak naprawdę. Ona się już pobrudziła. Te budynki brudzą się w takim cyklu 3-4 lata, trzeba je odnawiać. Naszego nie trzeba będzie, on już jest po prostu tak praktycznie pobrudzony. Moi drodzy, w tym miejscu ciekawa relacja. Mamy willę, o której mówiłem, wolno stojący budynek, ale nasze Unicato też zaczyna wyglądać jak budynek wolno stojący, tak jakby nie był kontynuacją jakby całej tej pierzei, tylko po prostu mamy dwa budynki jak gdyby zupełnie takie solowe, duży i mały, ale połączone z sobą ogrodzeniami, bo ten cokół po prostu stał się ogrodzeniem. I na tym polega jakby pomysł połączenia takiego nietypowego miejskiego zestawienia. Ja go w ogóle bardzo lubię z tej strony, bo on nagle się staje taką strzelistą wieżą, bardzo dynamiczną, taką wydaje się trochę przerysowaną, ale ten rzut tego budynku nie jest prostokątny, tylko on jest taki trochę zdeformowany, dlatego ten ostry kąt jest tutaj jak najbardziej naturalny, ten budynek jest bardzo dynamiczny, bardzo drapieżny. Zapraszam do środka. Efekt jest bardzo, bardzo fajny, bardzo lubię tę klatkę. I moi drodzy, bardzo ważna rzecz. Architektury trzeba doświadczyć. Przyjedźcie, zobaczcie, obejrzyjcie jak budynek siedzi, pochodźcie dookoła, zrozumcie kontekst i wtedy sami będziecie mieć własne zdanie. Polecam, łatwo znaleźć. To jest jeden z niższych budynków KWK, który faktycznie jest po prostu namacalny i można go zobaczyć. Do zobaczenia.